interesse nemen, Dathan. Ona tam śpiewa też jakiś gospel? Że w ogóle coś śpiewa? Jak ci dobrze pójdzie. Jak ci dobrze pójdzie? Więc no, fajnie, tego ja słuchajcie, ja powiedziałam pani, słuchaj, weźmiemy 3 lata takiego pielucha i koniec. Nie zależy od tego, ile byśmy mieli. 3 lata się skończyć. I tak było. I tak było. Bez biedy. Okay, so I would like to welcome our special guest tonight. Chciałabym powitać naszego specjalnego gościa. He is our friend, a friend of Krakow's gospel choir communities. Jest naszym przyjacielem naszej społeczności gospel w Krakowie. Welcome, warm welcome to Dathan Thigpen. Gorące powitania dla Dathana. I'm so happy to be here. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tu być. I'm very glad to hear this, and are you excited to answer some questions for us? I am, and I think I am. Cieszę się bardzo, że się cieszysz i czy jesteś podekscytowany tym, że masz teraz odpowiedzieć na kilka pytań. And thank you to the organizers for doing this because I normally don't get to do this. Bardzo dziękuję organizatorom za to, że zorganizowali ten wieczór. Zwykle nie mam takiej przyjemności. And I love it because sometimes we're going and we're rehearsing and people have questions, they want to know things, they try to pull me aside and I don't have the time, but now I have the time. I bardzo mnie ta sytuacja cieszy, bo zazwyczaj w okolicznościach warsztatów nie mam czasu na to, żeby porozmawiać. Ludzie wyciągają mnie pomiędzy próbami, próbują mnie zagadać, a dzisiaj w końcu jest okazja do tego, żeby spokojnie porozmawiać. Dathan, we want to know how was your upbringing? Because I'm sure that that's not a question that is usually asked to you, right? Dathan, chcemy wiedzieć, jakie było twoje dzieciństwo, jak wyglądało twoje wychowanie, bo domyślamy się, że nie jest to pytanie, które często jest ci zadawane. Because we know a couple of things. First, we know that your mother is referred to as legendary. Po pierwsze, to co wiemy, to to, że o twojej mamie mówi się, że jest legendarna. And you had 4 siblings, right? I masz Brothers. 4 rodzeństwa, 4 braci. Could you tell us how was growing up in such a big family where music was just immersed into your life and with a mother who is a legend? Czy mógłbyś nam powiedzieć, jak wyglądało wzrastanie w takiej dużej rodzinie, w której muzyka jest bardzo ważnym elementem życia codziennego i w której twoja mama jest legendarną osobą? Well, let's start from the very beginning. Zaczniemy od samiutkiego początku. So my dad is very musical as well. Mój tata jest również bardzo muzykalną osobą. And he was very intentional about marrying a woman who was very musical. I to było jego zamiarem ożenić się z kobietą, która również jest bardzo muzykalna. And it's because he wanted kids that were going to be musical. Ponieważ on chciał zawsze mieć dzieci, które również będą muzykalne. And so kind of like dogs we were bred.
Więc podsumowując, byliśmy tak chowani jak pieski, But for a good reason, right? ale z dobrych pobudek. So my dad, who he's a professional pianist. Mój tata jest zawodowym pianistą. He got a degree in piano performance from his college. Ukończył studia na kierunku pianistyki. And, he wrote music, he started a band, he did a lot of musical things, but more on the instrumental side. Tata pisał bardzo dużo muzyki, założył też zespół i on z muzyką bardziej związany jest od tej strony instrumentalnej. And he sought out to marry a beautiful woman who was also musical. I pewnego dnia postanowił ożenić się z kobietą przepiękną, która również związana była ze światem muzyki. And that is when he found my mother. And the rest is history. They had 5 musical children. I tak właśnie znalazł mamę, a reszta to już jest historią o tym, jak powstała 5 wspaniałych muzykalnych dzieci. We sometimes say in Poland that if your kids follow your footsteps, it's a win of the marriage, like marriage wins. Do you say that also? I've never Just- heard that. Oh, go ahead. Sorry. Czasem mówimy w Polsce, że jeśli dziecko idzie w ślady rodziców, to jest to zwycięstwo małżeństwa. Czy też się tak mówi w Stanach? I've never heard that, but I love that because in that case, 5 times Yeah. winner. 5 times winner. Nigdy nie słyszałem tego powiedzenia, ale no w tym przypadku rzeczywiście tak jest, że to są 5-krotni zwycięzcy w takim razie. So how was home? My question to you is, was music mandatory or was it just everywhere and you couldn't avoid it? How was it? To chciałabym zapytać, jak było w twoim domu? Czy muzyka była czymś absolutnie obowiązkowym? Czy to była po prostu rzecz, która wypełnia przestrzeń codzienną i dlatego nie da się jej uniknąć? So music wasn't necessarily mandatory, Muzyka nie była jakoś tak koniecznie obowiązkowa, but church was mandatory. ale kościół był obowiązkowy. And at church, you got a lot of music. A w kościele jest bardzo dużo muzyki. And being involved in church was mandatory. A bycie zaangażowanym w kościół również było obowiązkowe. So I guess it was kind of mandatory. Więc podsumowując tak, muzyka była obowiązkowa. But to your point, we were always around it, you know. Ale tak naprawdę to chodzi o to, że my po prostu byliśmy zawsze otoczeni muzyką. Like growing up, there was always a piano in our house. Kiedy dorastałem, zawsze było pianino u nas w domu. So when I got my own house, I got a piano. Więc jak ja przeprowadziłem się do swojego domu, no to też oczywiście jest w nim pianino. Yeah, and but my dad did push us to do musical instruments in the band. We did the choir. I did the choir. Tata wypychał nas, żebyśmy rozwijali się w stronę instrumentów. Ja poszedłem też w stronę chóru. But my dad was very intentional on who was going to do what in the future. Ale mój tata miał bardzo wyraźnie zarysowaną tą drogę, który z nas ma zrobić co w przyszłości. My dad told me when I was very young Kiedy byłem bardzo młody, tata powiedział mi, that I was going to be his Michael Jackson. że ja będę jego Michaelem Jacksonem. And he assigned instruments to all the other brothers. Więc przypisał instrumenty do pozostałych moich braci. And that's what we did. I tak właśnie zaczęliśmy. I'm not Michael Jackson, but I'm singing. No, nie jestem Michaelem Jacksonem, ale śpiewam. I think you chose the right path. Myślę, że wybrałeś dobrą ścieżkę. I think so too. But I am blessed. I didn't understand it back then. My dad did push me. I remember singing when I didn't want to and doing things when I didn't want to. But I am grateful for that because I wouldn't have it any other way. Tata bardzo naciskał mnie i wtedy, kiedy to się odbywało, w dzieciństwie nie rozumiałem tego, ale dziś rozumiem, skąd to się brało, widzę to, co mi to dało i jestem wdzięczny za ten etap. So do you remember a specific moment in your life when you decided that you want to devote your professional life to music?
Czy Absolutely. pamiętasz jakiś moment w swoim życiu, taki szczególny moment, kiedy postanowiłeś, że poświęcisz swoje życie muzyce? I was 9 years old. Miałem 9 lat. I'm very specific. I remember this moment like it was yesterday. Pamiętam to, jakby to było wczoraj. I was 9 years old and I was singing with a choir Miałem 9 lat, śpiewałem w chórze. called the Mississippi Children's Choir, Chór nazywał się Dziecięcy Chór Mississippi. which is now a world and national choir, world-renowned choir. To jest teraz bardzo znany na świecie chór. It birthed out of the Mississippi Mass Choir. I ten chór jakby wywodzi się od kościelnego chóru z Mississippi. So my uncle founded that choir and my mom directed that choir. Mój wujek założył ten chór, a moja mama była tam The dyrygentką. children's choir. No, The Mississippi Mass the Choir. Mississippi Mass Yes. Choir, but all the children would be in the rehearsals. Yeah. Oni, członkowie mojej rodziny założyli ten chór kościelny, ale ponieważ dzieci chodziły na próby And most of them were very talented. i większość z tych dzieci była bardzo utalentowana, So it was an idea to have the choir sing as the opening of one of their recordings one year. więc pojawił się pewnego roku taki pomysł, żeby założyć taki chór, który będzie otwierał nagrania ich płyty. It was a huge success, I okazało się to wielkim sukcesem, so they decided to record that choir. więc zdecydowano, że nagrają. And on that first album, I got the opportunity. So on the first album, they were trying to figure out who were going to lead the songs. Więc na ten pierwszy album zastanawiano się, kto powinien być solistą. And I assumed that they were going to bring in adults to come and do the leads. I moim założeniem było, że oczywiście będą to dorośli, But they asked us. ale wybrali nas. And I wanted to audition for a song. Więc ja bardzo chciałem przejść przesłuchanie do piosenki, So I stayed after to audition. więc ja zostałem na przesłuchanie. And I remember discovering that I actually had a pretty decent gift. I wtedy właśnie odkryłem, że tak naprawdę całkiem przyzwoicie śpiewam. I wasn't sure, but the guy who was in my audition, Jerry Smith, told me. Ja nie byłem pewny, ale facet, który mnie przesłuchiwał, nazywał się Jerry Smith, powiedział mi o tym. And so for that very first recording, I sang my first solo with a national group. I do tego pierwszego nagrania, do tej pierwszej solówki śpiewałem z takim wielkim, ogromnym narodowym chórem. And I remember when I learned the song, I came back to the rehearsal after I learned it to sing it in front of the choir. I pamiętam, że jak nauczyłem się tej piosenki, to wróciłem i zaśpiewałem ją przed chórem. And it was something about the response, and not just the applause, but just the response of that moment that sealed it for me. I coś było takiego w odbiorze chóru, co przypieczętowało we mnie tą decyzję, że tak, to jest to. And I knew then that this is something I wanted to do for the rest of my life. I wtedy wiedziałem już, że to jest coś, co chcę robić do końca życia. And here I am. I oto jestem. Yeah, and we are very glad you are. I bardzo się cieszymy, że tutaj jesteś. So, would you say that this acknowledgement from the person that was auditioning you was important in assuring you that you should sing, or do you think you would pursue music either way, singing either way? Czy myślisz, że to potwierdzenie, które dostałeś od osoby prowadzącej przesłuchanie, było takie kluczowe w tej decyzji, czy myślisz, że i tak zajmowałbyś się muzyką, niezależnie od tego, co było wtedy powiedziane? Both. I think that moment was very pivotal for me. Myślę, że i to. To był taki wielki o 180 obrót w moim życiu. And it is in those times where we need validation from the right people to give us the go-ahead that we're on the right path. Na tym etapie życia każdy z nas potrzebuje takiego potwierdzenia od osoby, że to jest zielone światło, rób to. Even as an adult. I tego potwierdzenia szukamy też jako dorośli. How funny you said that, Zabawne, że to powiedziałeś, because I was kind of leading you on that topic.
because I have a short personal story that I would like to share with you. Bo w zasadzie prowadziłam tak te pytania, dlatego że mam taką historię osobistą, którą chciałabym się podzielić. What I really wanted people to know about you is, besides the questions about your personal life that we don't usually have the opportunity to ask, Oprócz tych rzeczy, które chciałabym, oprócz tych rzeczy, o które pytam, czyli tych dotyczących dzieciństwa, są takie rzeczy, które chciałabym, żeby ludzie wiedzieli o tobie. and it's the curiosity that you put into your personality when you enter the room. You're curious about people. I to jest właśnie taka ciekawość, którą masz w sobie wobec ludzi, których spotykasz. Wchodzisz do pomieszczenia i jesteś ciekawy ludzi, którzy tam są. And you are very open and kind, and this is, I think, the aura that we all have when we have an encounter with you. I jesteś bardzo otwarty i życzliwy i to jest coś, co myślę, że wszyscy wiemy po spotkaniu z tobą. So it was my first gospel workshop. It was the big workshop, and you were leading it with Brian Fentress. To były moje pierwsze warsztaty gospel, na których prowadziłeś je razem z Brianem Fentressem. And my friend told me about it, and she said, "Please come to the workshops. It's a huge thing, and I will be there with you." Moja koleżanka czy mój kolega powiedzieli mi o tym i powiedzieli, przyjdź na te warsztaty, bo to będzie niesamowite wydarzenie. So I came, and she just forgot about it. Więc ja przyszłam, a ona o tym zapomniała. And I was totally alone in a group of 300 people. Więc byłam absolutnie samotna w grupie 300 osób. And I really wanted to just cry because I didn't know what was happening, and you guys were so happy from the stage. I chciało mi się płakać, abyście byli tacy zadowoleni na tej scenie i ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. And then we had this meeting after the long Saturday rehearsal. I mieliśmy później takie spotkanie po długich próbach w sobotę. Everyone was tired, Wszyscy byli bardzo zmęczeni, but you weren't. ale ty nie byłeś And you stayed. i zostałeś. And it was very, like, a few people stayed and you were with them. And I just thought that's such a nice thing to do. I stayed also. Niewielu ludzi zostało i pomyślałam sobie, że to jest naprawdę bardzo miłe, że zostałeś po całej tej próbie. And then I got to know you a bit. Słucham? I got to know you a bit. Aha, i dzięki temu cię trochę poznałam. A day passed and you gave me a signed record because I volunteered for something and I won the record. I dostałam też album, nagranie piosenek, dlatego że zgłosiłam się jako wolontariusz do czegoś tam. On the record you wrote, "You belong on stage." I na tej płycie napisałeś, że należysz do sceny. I'm not a lead singer, Nie jestem wokalistką taką samodzielną, but it wasn't about the stage for me. It was about being invited to the community. To nie chodziło o to, żeby być na scenie, tylko o to, żeby być zaproszonym i przyjętym w tej społeczności. And then the choir that I sing now in, they had auditions. Thank you. I ten chór, w którym teraz śpiewam, miał przesłuchania. No i oczywiście moja koleżanka zapomniała. Now this is like my 8th year in the choir. Thanks to you guys, thanks to you and Brian, because it was such a welcoming event, and thanks to all the people that make the festival happen. I śpiewam w tym chórze już 8 lat i to jest dzięki wam. Właśnie dzięki temu, że byliście tacy mili i tacy przyjmujący w tej społeczności gospelowej. So I just feel like gospel changes lives, and I really, really am glad that you are not Michael Jackson and that you are Dathan Thigpen. So. Muzyka gospel zmienia wszystko i cieszę się, że nie jesteś Michaelem Jacksonem, tylko Dathanem. Me too. Yeah, so that's enough of me hijacking the topic of Dathan Thigpen. To tyle mojego tutaj dzielenia się tematem na temat Dathana. But I want to ask you about being a dad. Chciałabym zapytać cię o bycie tatą. Because it seems you followed your mother and father's footsteps and you have sons. Bo wygląda na to, że poszedłeś w ślady swoich rodziców i również masz synów. So what is it like to you to be a boy dad? Jak to dla ciebie wygląda? Czym to dla ciebie jest bycie tatą chłopców? I have a lot of titles.
Mam wiele tytułów, but being a dad is my greatest one. ale bycie tytułowanym tym tytułem tata to jest najwspanialszy tytuł. And one reason is because I've had failed relationships. Zdarzyło mi się już kilka niepowodzeń w związkach, But I made it a very important point to make sure I don't fail them. ale zawsze staram się upewniać, że nie mam tego niepowodzenia na polu rodzicielskim. So I've been very intentional for 13 years to be not just present, but really heavily involved in their lives. Więc moim zamiarem od 13 lat i bardzo intencjonalnym działaniem jest być przede wszystkim obecnym w życiu moich dzieci. And people say I'm doing a good job. I ludzie mówią, że dobrze wywiązuję się ze swojego obowiązku. But if you really want to know, Ale jeżeli tak naprawdę chcecie wiedzieć, you have to ask them. to musicie zapytać moich Oh, dzieci. I will. O, zapytam. So I did some research and I couldn't help but notice that your view on winning a certain music competition is quite unique. And could you tell us about just a bit about the Sunday Best competition and why did you make the decision to take part in it and was it worth it for you? Zrobiłam taki research i zobaczyłam, że wygrałeś pewną nagrodę w Stanach w pewnym programie i chciałabym zapytać, co dla ciebie znaczy wzięcie udziału w tym programie Sunday Best i ta wygrana? So yes, I do believe that was an important path for me. Wierzę, że to była ważna droga w moim życiu, But not for the obvious reasons. ale pewnie z innych powodów niż wam się wydaje. For me, it's kind of like the audition with Mississippi Children's Choir. Dla mnie z powodu przesłuchania dla dzieci, w którym mogłem brać udział. As an adult, we sometimes need those validations. Czasem jako dorośli potrzebujemy takiego potwierdzenia w życiu And that's what that show gave me personally. i ten program właśnie to mi dał osobiście. Mainly because the peers in the industry that I looked up to were the ones to validate me. Być może dlatego, że moi rówieśnicy, którzy byli w tym programie, to właśnie oni zapewnili mi to potwierdzenie. I'm talking about Kirk Franklin, Mary, which is Erica Campbell, Tina Campbell, Yolanda Adams, Donnie McClurkin, and to this day we have a relationship because of that moment. Dzięki temu wydarzeniu mam kontakt z tymi ludźmi, których właśnie wymieniłem i to jest bardzo potrzebne w moim życiu i jestem za to wdzięczny. But when you have a gift, sometimes everyone will celebrate you but yourself. Ale kiedy masz talent, bardzo często zdarza się tak, że wszyscy celebrują twój talent oprócz ciebie. And that could be a lack of confidence or just not knowing if you're good enough, period. I czasem wynika to z braku pewności siebie, a czasami z tego faktu, że po prostu nie zdajesz sobie sprawy, jaki jesteś dobry. But I learned that season, everyone won't like you, Ale nauczyłem się wtedy, że nie wszyscy cię będą lubić, but there's always someone who will. ale zawsze będzie ktoś, kto będzie cię lubił. And I was more interested in the ones who did. Ja akurat byłem bardziej zainteresowany tymi, którzy bardziej mnie lubili. But I also realized that everyone has a gift, Zdałem sobie też sprawę, że każdy ma jakiś talent and no one can do you better than you. i że nikt nie jest lepszy w byciu tobą niż ty sam. And I learned that on that show. I tego właśnie nauczyłem się w tym programie. So because of that alone, it was worth it. I dla tej właśnie jednej nawet lekcji warto było wziąć w nim udział. I have, I think, one last hard question. The other ones will be easy to answer. Mam ostatnie takie trudne pytanie, bo reszta to będzie łatwizna. Would you say being faithful to God makes life harder or easier? Czy uważasz, że bycie wiernym Bogu sprawia, że życie jest łatwiejsze czy trudniejsze? That's an easy question. That's not a hard question. To jest bardzo łatwe pytanie, nie jest trudne. Being faithful to God 100% makes life. It doesn't make life.
Maybe it is a hard question. A więc na pewno na 100% wiara czyni życie, It doesn't make it easier, właściwie nie czyni życia łatwiejszym, but it makes it easier to go through life. ale łatwiej jest przez nie przejść, jeśli ma się wiarę. And let me explain why or how. I już wytłumaczę dlaczego. I consult God on really everything. We wszystkich swoich decyzjach szukam zdania, konsultacji z Panem Bogiem. But in my body, in my flesh, I struggle a lot with, the confidence in maneuvering through life. Ale w takiej mojej cielesności, przyziemności ciała często zmagam się z takim manewrowaniem po tych ścieżkach życiowych. But he has a way of always assuring me that he's with me and that is going to work. Ale on ma swój sposób na to, żeby zawsze pokazać mi, że wszystko się uda. Just today, Nawet dziś. my anxiety level was here. Tak się bałem. And it was in part because some of my family who are supposed to be here tonight are still in Paris. A ten stres wywołany był faktem, że rodzina, która miała tutaj dzisiaj również zasiąść ze mną na tej kanapie, wciąż jest w Paryżu zamiast tutaj. And as a man, we're natural fixers. A jako mężczyzna mam taką naturalną potrzebę naprawiania rzeczy. So I wanted to fix all of the challenges and make all the stuff go away and make everything right. Więc mam taką ogromną potrzebę naprawienia i podjęcia każdego wyzwania, żeby wszystko naprostować. But I couldn't. Ale tego nie mogłem. And that's when you trust in God to handle those things when we've exhausted all of the answers. I wtedy właśnie w takich sytuacjach trzeba zaufać Panu Bogu, bo kiedy nasze odpowiedzi się wyczerpują, to On będzie wiedział, co robić. And the entire time he was reminding me through songs, through the word of God, that it was going to be okay. I przez cały ten czas przypominał mi przez swoje słowo, przez piosenki, że będzie w porządku. But my anxiety was still here. Ale mój poziom lęku był wciąż bardzo wysoki. So I have to work at that, but to answer your question. Więc muszę nad tym pracować, ale odpowiadając na Twoje pytanie, he does make this path much easier. Pan Bóg czyni naszą ścieżkę życia łatwiejszą. If there was one thing you could, or is there a thing that you chose to follow exactly like your parents did with your upbringing, with what you do with your kids now? What is this thing? What's the golden rule you follow that you learned from home, from your family life? Czy jest taka rzecz, którą robili twoi rodzice, wychowując swoje dzieci, którą też przejąłeś? Czy jest jakaś złota zasada w wychowywaniu, której się trzymasz? There are a few things. Jest kilka takich rzeczy. One, God and church. Po pierwsze, obecność Boga i We have to Kościoła. have some type of relationship where I at least introduce them to these things. To jest moje zadanie, żeby w tych relacjach wprowadzać ich w życie kościelne. And I'm not as strict as my parents were, Nie jestem aż tak surowy, jak byli moi rodzice, but they have to do music in some type of capacity, and if I'm going to church, they're going to church. więc oni też muszą uczyć się muzyki i jeśli ja idę do kościoła, to oni też idą do kościoła. The other thing, my dad was kind of a healthy guy when we were growing up. Mój tata był dość takim zdrowym człowiekiem, kiedy dorastaliśmy, There are certain things we couldn't eat, certain things we could. więc niektórych rzeczy nie mogliśmy jeść, niektóre musieliśmy. So I see myself doing that with the boys now, I teraz widzę, że ja też tak robię z moimi synami, where they're more conscious about what we eat. They're excited about being here because the food is much better here than it is. więc ja widzę, że też zaglądam im do talerza, dlatego bardzo cieszą się z tej wycieczki tutaj, bo tu jest dużo więcej zdrowej żywności niż tam, gdzie mieszkamy. But the biggest one is the moral code that really coincides with the relationship with God.
Ale taka największa rzecz, którą wyniosłem, to jest ten kodeks moralny dotyczący relacji z Panem Bogiem. Do the right thing because it's right. Rób dobrze, bo tak jest słusznie. You know, just follow directions. Just, you know, those simple things that we take for granted. Wszystkie te rzeczy, które na co dzień, których nie zauważamy i bagatelizujemy, to ja zwracam uwagę im na to. It goes a long way. I tak dalej. Maybe we should invite them on stage right now. I think The we should. two, Może moglibyśmy ich zaprosić na scenę. Zaprośmy. the two sons. This is mine. Hello. So maybe you could introduce yourselves, tell us your names and how old are you? Możecie się przedstawić, jak macie na imię i ile macie lat. My name is Ian, and I am 12. Mam na imię Ian i mam 12 lat. My name is Noah and I'm 13. Ja jestem Noa i mam 13 lat. So how are you liking Krakow so far? Is the food good? Czy lubicie Kraków jak na razie i czy jedzenie jest naprawdę takie dobre? I do like the food. I got a lot of McDonald's. And Mi bardzo smakuje jedzenie, w szczególności McDonald's. it's just like America. It tastes the same, but it's healthier. Jest tak jak w Stanach. Bardzo podobnie. Pachnie tak samo, smakuje podobnie. I tell myself the same thing when I don't have time to cook. Mówię sobie dokładnie to samo, jak nie mam czasu gotować. So I can open windows here, which is cool. Mogę otwierać okna tutaj, co jest naprawdę super. And everything that Ian said, that's really cool. I podpisuję się pod tym, co powiedział brat. So let's play a little game. Więc Okay? zagrajmy sobie w małą grę. The game is called My Dad Is. Ta gra to nazywa się Mój tata jest. And I will read you some opposite words, opposite meaning, Przeczytam wam 2 słowa do wyboru and you have to choose which one best describes your dad. i musicie wybrać, które z tych słów najlepiej opisuje waszego tatę. You ready? Jesteście gotowi? Yes. Okay. Ja nie jestem gotowy. My dad is strict or lenient. Mój tata jest surowy albo wyluzowany. He's in the middle. I say he's lenient, most times. You're younger, right? Jeden twierdzi, że tata jest pomiędzy, drugi, że raczej bardziej w stronę wyluzowany. So now this. Always too early, always too late. To teraz drugie. Czy tata jest zawsze zbyt wcześnie, czy zawsze zbyt późno? He always wants to be early because like he says to be early is to be on time. No, yeah, early is to be on time. To be on time is on late. And to be late is unacceptable. A więc tata zawsze mówi nam, że trzeba być przed czasem, bo wtedy się jest na czas. Kiedy się jest na czas, to jest się spóźnionym, a kiedy jest się spóźnionym, to jest to niedopuszczalne. So he tries to be early like all the time. Więc mówi nam, żebyśmy byli wcześniej. I would say when it's important to him, he's always early. But when he's like, let's go, Ja bym powiedział, że jeżeli coś jest dla niego bardzo ważne, to zawsze jest wcześniej. So, is he pessimistic or optimistic? Czy jest pesymistą, czy optymistą? He's optimistic. Zdecydowanym Optimistic. optymistą. I know one time we were in the airport for a long time and we're like, no, we can't get on the plane. But Dad's like, we gotta keep on doing it. Kiedyś pamiętam, byliśmy na lotnisku i spóźniał nam się lot i troszkę już marudziliśmy, że nie lecimy. I to tata podtrzymywał nas na duchu, mówił, nie martwcie się, wylecimy, wszystko będzie okej. We were trying to go to Kansas City to go skiing, and we like went to the next flight and the next flight and the next flight. Oh, yeah. Czekaliśmy na lot, bo lecieliśmy właśnie na narty, więc czekaliśmy jeden lot, drugi lot, trzeci lot. And we were in the airport for like
8 hours, and we didn't get on the flight. Byliśmy na lotnisku 8 godzin i nie wsiedliśmy do samolotu. But he's optimistic. Ale on jest optymistą. So is he patient or impatient? Czy jest cierpliwy, czy niecierpliwy? It depends if he's tired or not. To zależy, czy jest zmęczony, czy wypoczęty. If he's tired, he's like super impatient. But like, Jak jest zmęczony, jest bardzo niecierpliwy. and when he's not tired, he's like pretty patient. He's pretty patient. A jak jest wypoczęty, to jest naprawdę wyrozumiały. I see you're a man of many faces, Dathan. Like, Widzimy we can't get a straight answer here. widzimy wiele twoich twarzy, nie da się uzyskać jednoznacznej odpowiedzi. Okay, what would he choose? This is you just say one word, one or another. Suit, sweatpants. Co Suit. by wybrał, garnitur czy dresik? Suit. Garnitur. Ice cream or protein bar? Protein bar. Protein bar. Lody czy baton proteinowy? Baton proteinowy. This is hard. Running for 5 miles or singing 50 songs in a row? Bieganie 5 mil czy śpiewanie 50 piosenek na raz? Yeah, running for 5 miles, singing 50 songs in a row. On the road? In a row. Oh, probably running 5 miles. It depends on the songs he's singing. If he likes, Ja, if he like, Sorry. Ja myślę, że wolałby przebiec 5 mil, bo to wszystko zależy od tego, jaki repertuar jest do wyboru. if he likes the songs like a lot, then he'd love doing the 50 songs. Jeśli by bardzo mu się piosenki podobały, to mógłby zaśpiewać. But if he's doing like a Fitbit challenge with his like coworkers, he'd do the 5 miles. Ale jakby miał śpiewać 50 raz tą samą piosenkę na warsztatach, to chyba by wolał pobiec. And for the record, that did happen, Ale tak na marginesie, to nie wydarzyło się nigdy. and I won that challenge. It did happen? A, przepraszam, to się wydarzyło i ja wygrałem to wyzwanie. I have 2 last ones. So, Mam jeszcze dwa ostatnie. waking up early or sleeping in? Wstawanie wcześnie rano czy zaspianie? Spanie bardzo Sleeping długo. in. Sleeping in. Spanie długo. One last one. Video game or a board game? Board Board game. game. Chess. Planszówki czy Chess. gry wideo? Planszówki, szachy. So I also have some questions about you guys. I mam parę pytań też o was, dla was. One word to describe you would be Jedno słowo, którym byście się opisali, to just one word. tylko jedno słowo. Can we describe each other? That's kind of weird. You A możemy can. opisać That was się my next nawzajem, bo to question. What trochę would you say about your dziwne. brother? But sure. Or you go first. Dobra, to ty pierwszy. Okay, one word. I don't. Do you need more words? Czy potrzebujesz więcej słów? 2 words. 2 słowa. Potrzebuję 2 słów. I give you 3. Możemy ci dać Even 3, four. nawet 4. Say very. Very. Oh. You are very interesting. Jesteś bardzo interesujący. Let's see. Niech no pomyślę. I'd say not in a bad way, but he's like all over the place. Nie w złym znaczeniu, ale wszędzie go pełno. So one word, excited. No, I have one for him. A jeszcze mam jedno o nim. I changed it. He's very complex. Zmieniam moje interesujący na bardzo skomplikowany, złożony. Okay, I have a really hard one. Jeszcze mam jedno. What advice would you guys give to your parents? Jaką radę byście dali swoim rodzicom? Like, you can talk about it first. Możecie sobie o tym pogadać, jak chcecie.
very eye-opening. For both of them? Sure. All right. I think they don't want to get in trouble. Myślę, że nie chcą mieć żadnych kłopotów. Remember, you have to go to the hotel with me. Pamiętajcie, że wracacie ze mną do hotelu. No, it's not. Oh, okay. Stop being cranky when you're tired. Taka rada od pretty good nas, advice. przestańcie marudzić, kiedy jesteście And zmęczeni. it's not just him, it's both of them. I to nie tylko on, tylko oni obydwoje marudzą. I'll be sure to tell her. Jestem szczęśliwy przekazać tą informację dalej. But you know what? I've seen you for 2 days. It was like 6 hours the whole time. Wiecie co, bo w sumie to znam was od 2 dni i to było łącznie razem z 6 godzin. And I noticed that you smile a lot. I zauważyłam, że bardzo dużo się uśmiechacie. And it's really unusual for kids these days. I to jest naprawdę coś niezwykłego w dzieciach w tych czasach. So, what is the secret to being happy? Jaka jest wasza tajemnica do bycia zadowolonym i szczęśliwym? I would say always doing new things. Moim zdaniem zawsze trzeba robić nowe rzeczy. Games. Gry! I understand you both. That's Rozumiem great. was obydwu bardzo dobrze. And the world is now overwhelmed with internet and its accessibility Teraz So- świat jest przeciążony dostępnością rzeczy i internetem. to a point where some kids spend all their time online. Do takiego stopnia, że niektóre dzieci spędzają cały swój czas online. I saw you guys on the internet and you have pretty good advice, so I want to ask about your advice. Widziałam was w internecie, więc chciałabym zapytać o waszą radę. What is your advice to them? What rules help you manage your time so you can devote it to many things like your passions and not only your phone? Jaka jest wasza rada na to, żeby poświęcać swój czas nie tylko na telefon, ale na rzeczy, które was interesują, na wasze pasje? So I got one rule. Ja mam jedną zasadę. Start a Bible plan. Trzeba ułożyć sobie plan biblijny. So I would like a lot of video games. I did a lot of video games and stuff. Ja bardzo lubię gry wideo, But then we started this year challenge, and I began to read the Bible more and more. ale potem wziąłem udział w takim wyzwaniu, żeby czytać coraz więcej pisma i tak rzeczywiście się stało w moim życiu. And I'm almost on my 3rd year of the 1 year. I jestem teraz... Can you repeat that? I thought I heard it wrong. Więc teraz jestem już 3. rok na 1. roku swojej realizacji planu. All right. So I think time limits help. Time limits. Myślę, że ograniczenie czasowe, czyli limit czasowy na internet, Because even though you could maybe skip your time limits, pomimo tego, że można trochę tam oszukać, it'll make you think about how much you're using your device, and you might put it down. to zmusza cię to ograniczenie do tego, żeby zastanowić się, ile faktycznie czasu poświęcasz na tym urządzeniu. So yeah. Więc tak. Yeah, that's a pretty good advice. I know who to To ask. są dobre rady, wiedziałam, kogo zapytać. And one last question. I ostatnie pytanie. Be really honest. I bądźcie tutaj bardzo szczerzy. When you guys get in trouble, Kiedy macie kłopoty, do you send Ian or Noah to talk to the parents to negotiate the terms of the truce? kogo wysyłacie? Ian czy Noah idzie do rodziców, żeby wynegocjować jakieś warunki? I usually do it. Zazwyczaj to jest no. When you get in trouble, which one of you goes to talk to the parents? I would say I do. A ja bym powiedział, że ja to robię. When I go, Oh yeah, it is him. It is him. A faktycznie on chodzi, rzeczywiście. I would say even when I tell on him because I'm angry at him,
Nawet kiedy to ja donoszę na niego, jak kiedy się na niego zezłoszczę, I always, whenever he actually gets in trouble, I get really sad. So confusing. no to jak on coś zrobi złego, no to donoszę i pakuję go w te kłopoty. So yes. So when they get in trouble and then Ian gets upset and he tells on his brother, A więc kiedy wpakują się w jakieś kłopoty i Jan się ze złości, to przychodzi do nas i skarży. then I come up with a very well executed plan of discipline. I wtedy ja wychodzę ze swoim świetnie zaplanowanym planem wyciągania konsekwencji ze złego zachowania. Then Ian opposes it. I wtedy Jan się sprzeciwia. And then I ask, well, why did you tell me? No więc ja pytam, no to po co mi mówiłeś? And he says, I just wanted you to know. A on mówi, ja po prostu chciałem, żebyś wiedział. It's good to know, Dathan, I am not alone in the same situation. Like, Ja jestem dokładnie w tej samej sytuacji, nie jesteś sam. so we have another special guest in Krakow. Mamy jeszcze jednego And gościa I think it's time to invite on stage Matthew Donaldson. i zaprosimy Matthew McDonaldsa na scenę. Scooch. Yeah. Yeah. So, welcome to Krakow. Thank you. How are you liking it so far? Witamy w Krakowie, jak ci się podoba? I love it. Uwielbiam to miejsce. I'm ready to move to Poland. I jestem gotowy przeprowadzić się do Polski. So, please tell us a bit about yourself since you are a new member of our gospel family here in Poland, because I have to tell you that there is no returning from it now. We treat our gospel conductors as our own from the day one they step foot in Krakow. So, but we want to know a bit more about you. Where did you grow up? What's your connection to the Thigpen family? Chcielibyśmy wiedzieć trochę więcej o tobie, dlatego że jesteś tutaj nowym członkiem naszej rodziny gospelowej w Krakowie. Z tego miejsca nie ma już powrotów. Jak już wejdziesz do rodziny gospelowej, to już nie jesteś na zawsze. Ale ponieważ nie wiemy tego, chcielibyśmy zapytać, jakie masz doświadczenia do tej pory, jakie masz powiązania z rodziną Dathana i tak dalej. So I was born into the church that Dathan's grandfather founded. Ja urodzony zostałem przynależałem do kościoła, który założył dziadek Dathana. Dathan's entire family, not just his mother, but his aunts, his uncles, his grandfather, the whole family is legendary. Cała rodzina Dathana to jedna wielka legenda. Ciotki, wujkowie, dziadkowie, rodzice. His family and my family, down through the years from birth, have been connected in many ways. Nasze rodziny od urodzin tak naprawdę zawsze były ze sobą bardzo mocno połączone. And in many of those things, I kind of followed in his footsteps. I w wielu sprawach tak naprawdę podążałem za jego krokami. He's just a few years older than me. Bo on jest tylko kilka lat starszy He's old ode man. mnie. He's a few years older than me, but growing up watching him, he accomplished many of the things that I wanted to accomplish, and it's literally like I'm on his heel. Kiedy dorastałem i miałam okazję widzieć Dathana w tym, co robi, to wiedziałam, że na pewno chcę podążać jego śladami i teraz można powiedzieć, że nie jestem w tych śladach, jestem dosłownie na jego piętach. And that's one reason why being here is so important to me. It's a life-changing experience, even for me. I dlatego bycie tutaj jest dla mnie bardzo ważne. To jest wręcz takie odmieniające życie doświadczenie dla mnie. Seeing as though, you know, we came up in the same church, I never could imagine being almost 6,000 miles away from home, working with this man that I literally grew up watching. Więc dla mnie, pomimo tego, że wychowaliśmy się w jednym kościele, jest niewyobrażalnym tak naprawdę do tej pory, że jestem teraz 6000 kilometrów dalej od domu z tym człowiekiem, którego oglądałem i podziwiałem od dziecka i tworzymy to razem. Is your family a musical family too?
Czy twoja rodzina jest muzykalna, tak jak rodzina Dathana? Tak. Yes. My father, although I did not grow up, our stories are similar, yet they are different. I didn't grow up with my father. Nasze historie tak rodzinne są podobne, choć są pewne różnice. Ja wychowywałam się bez taty, But he also was a pianist. ale mój tata też był pianistą. And my mother also was and still is a choir director. I moja mama również, tak jak Dathana, jest dyrygentką. I did not necessarily, the difference in our stories is that there was a lot of intentionality in him being musical, but there wasn't as much intentionality for me. Różnica między nami jest taka, że życie muzyczne Dathana było mocno zamierzone. W moim przypadku tak nie jest. I did not even meet my father until I was almost a teenager. Ja poznałem mojego tatę dopiero, kiedy byłem nastolatkiem. But I was just like him. I okazało się, że jestem dokładnie taki jak on. I talk like my father. My mannerisms are like my father. My voice is even like my father. Ja mówię jak tata, mamy podobne manieryzmy i mam taki sam głos jak tata. And I met him very late in life. A poznałam go bardzo późno w swoim życiu. But unlike, now Dathan's father was very intentional in bringing up his boys and his grandboys and his family in music. I w przeciwieństwie do taty Dathana, który odgrywał ogromną rolę świadomie w życiu chłopaków, But for me, it just happened. It just happened. to ja nie miałem takiego lidera i dla mnie to po prostu wydarzyło się przypadkowo. And my father recently died. He died about 2 years ago. And the last voicemail he left me, he told me, I'm so proud of you because you're doing everything I always wanted to do. 2 lata temu mój tata zmarł i ostatnia wiadomość na skrzynce pocztowej, jaką mi zostawił, głosowa, brzmiała: jestem z ciebie bardzo dumny i cieszę się, że robisz to, o czym zawsze marzyłem, że będziesz robił. Yeah, so being here in Poland is like my dad is in Poland. I'm living his dream. Więc bycie tutaj w Polsce to tak jakby był tutaj mój tata i ja żyję spełniam jego marzenie. So I have a similar question to what I asked Dathan earlier, but you kind of answered it. But I would like to get a particular answer. Was it easy for you to start immersing into music, or was there a particular moment you remember that just made you think you will be a musician, or did it just happen as time went by and it was just natural? And Mam takie pytanie, podobne pytanie już zadałam Dathanowi i w zasadzie w sumie trochę na nie już odpowiedziałeś, ale chciałabym zapytać, czy był taki moment w twojej historii, w której zdecydowałeś się zająć muzyką, czy taki specyficzny, szczególny moment, czy to po prostu się wydarzyło naturalnie, bo muzyka była w twoim życiu? It was natural. However, on the first day that I went to my first job, I knew that music was for me and not working a job. Odpowiem, że naturalne było to wejście w świat muzyki, chociaż pierwszy dzień, kiedy poszedłem do normalnej pracy, to już wtedy wiedziałam, że nie mogę robić normalnej pracy, tylko muszę wykonywać muzykę. So I always knew it would happen. I knew I would get to this day of being in full-time music ministry, but I just had to wait on it. Więc zawsze w środku czułam, że moim powołaniem jest posługa muzyczna, ale musiałam po prostu na to trochę poczekać. so you direct at home, right? Yes. Prowadzisz chór, tak? We saw you directing for 2 days now, and it's obvious that you love it, that you love what you do. Widzieliśmy 2 dni twojego dyrygowania i to jest oczywiste, że to kochasz. But was it always like that? Czy zawsze tak And było? I'm asking specifically about the directing part, not singing, just the directing. I pytam tutaj szczególnie o właśnie dyrygowanie, nie o śpiewanie, tylko dyrygowanie. Czy zawsze kochałaś to robić? Always. I have always loved to direct the choir.
Zawsze kochałem bycie dyrygentem. I started directing the choir around, I would say, when I was a little bit smaller than Ian. Zacząłem dyrygować, kiedy byłem troszeczkę mniejszy niż Ian. And I was directing not the children's choir, I was directing the adult choir. I nie dyrygowałem dziecięcym chórem, tylko prawdziwym chórem dorosłych. And my passion actually came from Dathan's mother. I ta Their pasja grandmother. we mnie narodziła się pod inspiracją Dathana mamy. Let me tell you all about her directing. When I was younger, she didn't just direct with her hands. From head to toe, all of her, she directed with her whole body. Mama Dathana jest bardzo specyficzna. Kiedy ona dyryguje całym ciałem. Od czubka głowy po czubek palca stopy. She made you want to sing. Ona sprawia, że chcesz śpiewać. And the most specific thing was her hair. I najbardziej taką charakterystyczną, specyficzną rzeczą są jej włosy. She had this pretty thick black hair, and as she would direct, it would just go all over the place. It would just fly all over the place. But when she got done, it would just lay back down like nothing had ever happened. Więc włosy mamy Dathana wykonywały świetną robotę w czasie dyrygentury. Miała takie ciemne, kręcone, bardzo gęste włosy i kiedy dyrygowała, te włosy wykonywały te same ruchy, tańczyły jej na głowie, a kiedy kończyła, one po prostu spokojnie osiadały na czole. So this, as a little boy, I would watch her, and I was like, wow, I'm gonna direct the choir. And she is literally the reason I'm doing it right now. Więc kiedy patrzyłem na nią, jak dyryguje, myślałem sobie, wow, to jest właśnie to, co ja chcę robić. I ona była moją inspiracją i od niej właśnie wiedziałam, że to jest moja droga życiowa. So it's kind of amazing how you answer the questions because I have 5 more questions and you just answer them as we go. Jest niesamowite, jak odpowiadasz na pytania, bo mam jeszcze 5 dodatkowych pytań, a ty po prostu na nie wszystkie odpowiadasz. I believe that those were the questions that I was meant to ask you. So. To były te pytania, które już chciałam zadać. But I also want to know, because you said that you were so young when you started to lead a choir, do you remember how did that make you feel? Chciałabym zapytać, bo powiedziałeś, że zacząłeś dyrygować chórem w takim młodym wieku. Czy pamiętasz, jak się wtedy czułeś? Co to sprawiało w twoim odczuciu? Absolutely. I'm most comfortable when I'm in front of a choir, even more than when I sing. Oczywiście, że pamiętam. Najprzyjemniej na świecie czuję się, kiedy stoję przed chórem, bardziej nawet niż jeżeli śpiewam. I remember feeling so complete at the end of a song, seeing the choir excited about what they just did. Pamiętam to uczucie spełnienia, kiedy zobaczyłem chór i to, jak cieszą się z właśnie wykonanej pracy. So just knowing that I could help people who might not have been as gifted as others be happy about their craft from my directing. So it made me feel good. Więc bardzo dobrze czułem się, widząc miny osób, których poziom talentu był zróżnicowany. I to dobrze we mnie rezonowało, że moja dyrygentura sprawiła, że niezależnie od poziomu talentu każdy cieszył się na koniec tak samo. It's pretty good you said that because we're all about that in Krakow and all our choirs. To dobrze, że to powiedziałeś, bo o to nam właśnie chodzi tutaj w Krakowie, także bardzo dobrze. What I hear from you as you all answer the questions, as you speak about your life, is that church is a really big, important part of it, not just because of a church being a church, but as a community, as being a place of worship. Jak tak słucham waszych odpowiedzi, to słyszę, że bardzo ważną rolę w waszym życiu odgrywa Kościół. Nie tylko dlatego, że Kościół to Kościół, ale też dlatego, że jest to wspólnota, miejsce, w którym się uwielbia. And it's for you is a place where you meet your family in the eyes of God, right? To jest też miejsce, w którym spotykacie się ze swoją rodziną w oczach Pana Boga. And it's very, very heartwarming because I think nowadays we forget about bringing people together, but in an intentional way.
to naprawdę jest wspaniałe usłyszeć, dlatego że wydaje mi się, że zapominamy teraz o tym, jak ważne jest spotykanie się z ludźmi, o tym, jak ważne jest spotkanie się z ludźmi i z Bogiem. Because we can arrange a concert, Bo możemy sobie zorganizować koncert, sing a couple of songs, możemy go sobie home. śpiewać i pójść do domu, But we can arrange a concert, ale możemy też zorganizować koncert, sing a couple of songs together, zaśpiewać razem kilka piosenek, wanting to be together. chcąc być razem. And even if we are totally different from 6,000 miles away, Polish, American, like Norwegian, Nawet jeśli jesteśmy absolutnie zupełnie inni i dzieli nas na ogół 6000 kilometrów i czy jesteśmy Polakami, czy jesteśmy ze Stanów, czy z Norwegii, we have one director, ale mimo to wszystko mamy jednego szefa nad nami and through him we understand music on a different level. i przez niego i dzięki niemu rozumiemy muzykę na różnych poziomach. And it's just amazing to me to hear how music in your life also brings families together. I to jest naprawdę niesamowite usłyszeć, jak muzyka sprawia, że spotykacie się w swoich rodzinach. Because I think we can see that it's a very, very important part of your life. Bo to naprawdę widać, że to jest bardzo ważna część waszego życia. But it would be just music without God. Ale to byłaby tylko muzyka bez Boga. And I once saw something that, this statement that if you encounter a person and he's really, really happy and you feel it's genuine, Kiedyś widziałam takie zdanie, jeśli spotykasz jakąś osobę i ta osoba jest taka naprawdę radosna i szczęśliwa, you can almost be certain that it comes from God. możesz być niemal pewny, że to pochodzi od Boga. Because if you're smiling and you're not feeling like smiling, Bo jeśli się uśmiechasz, a nie czujesz się tak, żeby się uśmiechać, people can feel that and ludzie they mogą see it in your to eyes. wyczuć i po prostu widzą to w nas. But God gives us this beautiful meaning and this need to be together. Ale Pan Bóg nadaje nam to piękne znaczenie i tę potrzebę bycia razem. So to sum up, Podsumowując, I really wanted to play one game with you. chciałabym zagrać z wami jeszcze w jedną grę. Let's do it. We usually play games like this during Polish weddings, Zazwyczaj gramy w tę grę na polskich ślubach czy weselach. and it's a pointing game. I read a sentence and you point to whom this sentence meets the most. I to jest gra na wskazywanie, czyli przeczytam zdanie i waszym zadaniem jest wskazać, kogo to zdanie opisuje najlepiej. Don't think too much about it, just point. Proszę nie myśleć za dużo, tylko wskazywać. Who eats the most? Kto je najwięcej? Okej. To obserwacja z kilku ostatnich dni. Who talks the loudest? Kto mówi najgłośniej? Who is the best cook? Kto jest najlepszym kucharzem? A musician and a cook? Muzyk i kucharz. Me too. Who is the best at smiling his way out of difficult situations? Kto jest najlepszy w uśmiechaniu się przez Yeah, no, smile right now. w trudnych sytuacjach? Okay, who is the best at sports? Kto jest najlepszy w sporcie? Not me. We'll say no. You would just say we sing here, we don't do sports. Okay. My to śpiewamy, a nie No uprawiamy time for sport. that. Who is the most organized one? Kto jest najlepiej zorganizowany? Probably you, because yeah, probably I don't know. I think it's Matthew. I'll take that one. Przyjmuję to. And the most important question. I najważniejsze. Who is the most likely to eat a whole cake in one sitting? Kto najprawdopodobniej zje ciasto naraz? I've eaten so many desserts since that thing with the meringue and then the cream in the middle and the fruit around it. I don't know what it's called, but it's so good.
Zjadłem tutaj tyle deserów, że to jest niewiarygodne i chyba właśnie z wielkim smakiem Matthew opisał albo ptysia, albo jakąś kremówkę. Chimney bread too. The chimney bread with white chocolate and pistachios. I chimney cake'i też. Z czekoladą i pistacjami. Thank you guys for being here, for sitting with us, for answering those questions and playing those crazy Polish games. Dziękujemy wam bardzo za to, że byliście tutaj, odpowiedzieliście na pytania i graliście w gry. And if you have any more questions to our guests, be sure to be there with us at Sunday's concert. And we invite you to sing with us, to pray with us, to laugh and cry with us, because we do all of it there. Jeśli macie jakieś pytania, to zachęcamy was do przyjścia w niedzielę na nasz koncert. Zaśpiewajmy razem, bądźmy tam, spędźmy ten czas razem, śmiejmy się razem i płaczmy razem, bo planujemy zrobić to wszystko. Thank you. Dziękujemy. Dzień dobry.